Kreatywny zestaw startowy dla początkujących. Deku można zacząć normalnie od słoika albo deski, ale jeżeli czujesz, że to może być pomysł dla Ciebie, to możesz zacząć od takiego zestawu startowego. Pudełko na chusteczki oraz herbaciarka. Można taki zestaw do zrobienia podarować na przykład teściowej. I jeżeli pomysł nie siądzie, to taki zestaw zabieramy, przerabiamy i dajemy gotowy. My jesteśmy zadowolone, mama jest szczęśliwa, no czego jeszcze chcieć? W zestawie znajdziecie wszystko, aby komplet wyglądał tak, jak na zdjęciach początkowych. Jednej rzeczy nie będzie, pistoletu na gorąco, no ale chyba każda gospodyni taki pistolet w domu ma. Oprócz pudełek będzie napis z podkładką, drugi napis Home Sweet Home, 2 papiery ryżowe, zestaw idealnych farb, pędzel, koronka, lakier, klej, papier ścierny, no naprawdę będzie wszystko. Zresztą listę artykułów znajdziecie pod filmem, a teraz zaczynamy. Moja praca ma zadrapania, więc proponuję, żeby zacząć właśnie od zadrapań. W miejscach, gdzie później one powstaną, należy pomalować powierzchnię na kolor niebieski. Farba w zestawie ma kolor idealny, więc po prostu wyciskamy i malujemy. Nie ma sensu malować całej powierzchni, ale też nie malujemy równych krawędzi. Brzegi niebieskiego należy rozmazać, żeby później nie odcinały się pod białą farbą. Do zrobienia zadrapań przyda się dowolny rodzaj świeczki. Pocieramy nią tylko te miejsca, w których później chcemy mieć zadrapania. Zwróćcie uwagę, że świeczką przeciągam brzegi, ale tylko te brzegi, które przed chwilą pomalowałam niebieską farbą. Jeżeli po świeczce zostały Wam grudki, to trzeba je omieść ręką, a następnie całe pudełko oraz chustecznik malujemy białą farbą akrylową. Po pierwszym malowaniu pudełko wygląda słabo, więc trzeba je pomalować drugi, a może nawet trzeci raz. Pamiętajcie, że kolejną warstwę farby nakładamy dopiero wtedy, gdy poprzednia wyschnie. W zestawie otrzymacie 2 papiery ryżowe, identyczne, ponieważ nasze pudełka tworzą komplet. Wzory z papieru wyrywamy i staramy się zostawić jak najmniej białego wokół kwiatków i listków. Mój pomysł na ułożenie kwiatków na pudełkach nie jest optymalny i jedyny. Jeżeli tylko macie ochotę zaszaleć po swojemu, to cudownie. Wyciągacie z zestawu startowego klej do decoupage i nim będziemy przyklejać nasz papier ryżowy. Jeżeli tylko macie ochotę, to grafikę można dostosować do pudełka. Ja pomyślałam, że tu przytnę, tam dokleję i taki układ róż będzie wyglądał ciekawiej. Papier ryżowy jest świetny dla początkujących, ponieważ się nie marszczy i zawsze go pięknie i równo przykleimy. Klejem dość grubo smarujemy powierzchnię pudełka, następnie przykładamy papier ryżowy i całość zasmarowujemy klejem od góry. Mokry klej ma mleczny kolor i będzie go widać, ale gdy wyschnie, staje się całkowicie przeźroczysty i wszystko to, co było białawe, zaczyna znikać. W zestawie dostaniecie jeden bardzo porządny, uniwersalny pędzel. On się nadaje do malowania, lakierowania oraz klejenia. Proszę dbajcie o niego, wkładajcie do wody natychmiast po użyciu i myjcie dokładnie. Do mycia wystarczy zwykłe mydło albo płyn do mycia naczyń i wtedy pędzelek będzie Wam służył naprawdę przez długie lata. Zapomniałam Wam powiedzieć, że papier ryżowy jest świetny dla początkujących, ponieważ jest bardzo cierpliwy. Dopóki klej jest mokry, możemy go odklejać, przyklejać bądź przesuwać. Ale jeżeli się już zdecydujecie na jakieś miejsce, to trzeba go przykleić dokładnie i bardzo zadbać o dokładne przyklejenie wszystkich rogów oraz brzegów. W herbaciarce górna grafika schodzi także na boki wieczka. Pomyślałam, że tak będzie fajnie, ale jeżeli macie ochotę zrobić inaczej, to proszę bardzo, to Wasz zestaw i to Wam ma się podobać. Klej do decoupage schnie około godziny. A jeżeli już nie możecie się doczekać, to można sobie pomóc suszarką i podsuszyć pudełeczka. Czy widać, gdzie kończy się papier ryżowy? Oczywiście, że widać, ale proszę się tym zupełnie nie przejmować. Przejmujemy się ważnymi rzeczami, a to po prostu tak ma wyglądać. Gdy klej wyschnie, wyciągamy z zestawu lakier akrylowy i bardzo dokładnie całe pudełeczko przemalowujemy tym lakierem. Na suchym pudełeczku możemy zacząć robić zadrapania.
Przyda nam się do tego papier ścierny. Zadrapania wyjdą Wam tylko w tym miejscu, gdzie uprzednio położyłyśmy świeczkę. A gdy niechcący dacie czadu i podrapiecie za mocno, aż do drewna, to wyjmijcie niebieską farbkę i podmalujcie. A jeżeli świeczki położyłyście grubo, to z tych miejsc można białą farbę zdrapać nawet paznokciem. To jest patyczek od szaszłyków. Zrobię nim kropeczki na naszym chusteczniku. W ramach tego zestawu zaproponuję Wam 2 kolory kropeczek. Na chusteczniku zrobiłam je żółtą farbą, którą oczywiście macie w zestawie. Kropeczki wyglądają delikatnie, nadają pracy uroku, a dodatkowo odciągają uwagę od wszystkich miejsc, w których nam coś nie wyszło. Dół herbaciarki możecie zrobić w dowolnym kolorze. Gwarantuję Wam, że każdy kolor z zestawu będzie wyglądał naprawdę świetnie. A ja trochę pokombinowałam, dałam odrobinę żółtego, trochę białego i kropelkę niebieskiego. A gdy wyschło, na dole zrobiłam jeszcze białe kropeczki. Pudełka są już gotowe i czas zabrać się za dodatki. Owalną tabliczkę pomalowałam na biało, a następnie czubkiem patyczka namalowałam na niej maleńkie kropeczki. Miało być delikatnie i jest delikatnie, niestety w kamerze ledwo to widać. Żeby wszystko do siebie idealnie pasowało, na wieczku pudełka robię kropki, ale tym razem grubszą częścią patyczka. Do kropkowania góry używam farby, którą pomalowałam przed chwilą dół tego pudełka. Niebieską farbką pomaluję napisy. Wycinanki są dość skomplikowane i żeby sobie ułatwić, można pomalować napisy 2 razy, ale za to bardzo rozwodnioną farbą. Kolor dobieracie sami, jaśniejszy, ciemniejszy, każdy będzie pasował. A jeżeli macie ochotę na przecierki, to musicie sobie obciąć kawałek gąbeczki do mycia naczyń. Nabrać na nią odrobinę jaśniejszej farby, przetrzeć napis i wtedy wygląda on tak. Elementem zdobniczym, ale także ukrywającym wszelkie niedociągnięcia jest zwykłe chlapanie. Trzeba trochę rozwodnić białą farbę, następnie sięgnąć do szafy po swoją szczoteczkę do zębów i można swobodnie chlapać. Przed chwilą mówiłam, że brzegi przyklejonego papieru widać i jeżeli Wam to przeszkadza, możecie to lekko podmalować białą farbą. Oczywiście można to zrobić wcześniej, no ale przepraszam, że mi się dopiero teraz przypomniało. Podmalowane czy niepodmalowane, na tym etapie trzeba porządnie wylakierować zarówno chustecznik, jak i pudełko. Najlepiej polakierować pracę 2 albo nawet 3 razy. Praca schnie, a w tym czasie można przygotować falbankę, którą ozdobimy górę chustecznika. Jeżeli ktoś ma ochotę i umiejętności, może taką falbankę przepięknie zszyć. Ja ją po prostu sklejam klejem na gorąco. A gdy falbanka jest już pomarszczona, przyklejam ją do pudełka. Koronkę przyklejam także do herbaciarki. Ostatnim elementem do przyklejenia są napisy. A gdy wszystko pięknie złapie, możemy być z siebie naprawdę dumni, że wszystko nam tak pięknie wyszło. Jeżeli postanowiliście dokładnie podążać za moimi instrukcjami, to Wasz zestaw powinien prezentować się tak. Ale każdemu z nas co innego w duszy gra, więc może się okazać, że Wasza wersja jest zupełnie inna. Link do całego zestawu startowego znajdziecie w opisie filmu. A jeżeli podobają Wam się tylko niektóre rzeczy użyte w filmie, to także wylistowałam je na dole. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.